Zima zbliża się wielkimi krokami, czas już wdziać kurteczki, za chwilę wjadą też czapeczki. Albo odwrotnie. A w związku z tym chcieliśmy Wam pokazać jedyne auto na świecie, które seryjnie jest wyposażone w pług śnieżny. Jednocześnie wyposażone jest też w dużo więcej elementów, które umilą Wam życie nie tylko zimą. Przed Państwem Lexus LM350H. Powiem Wam uczciwie i szczerze, z której strony nie stanę, to mam wrażenie, że go cieśla stolarz na praktykach w pierwszym roku technikum zaprojektował. Tu pionowy, wszystko wyciosane, gdzieś mu się tam omsknęło to dłuto, jak go rzeźbił najpierw w formie drewnianej, no i wyszło coś takiego. Natomiast o gustach się nie dyskutuje, ale podyskutować możemy o czymś innym. Większość tego typu samochodów powstaje na bazie dostawczaków. Weźmy Mercedesa klasy V, który wydaje się absolutnie naturalnym konkurentem tego auta. Zbudowany na samochodzie dostawczym. Volkswagen Multivan zbudowany na samochodzie dostawczym. Jakiegokolwiek dużego vana byśmy nie wzięli, to powstał na blaszaku, którym na co dzień wozi się towary. Warzywa, owoce, pustaki. LM jest jedynym autem tego typu, które powstało na platformie samochodu osobowego, a konkretnie na tej samej platformie, na której zbudowany jest Lexus ES. I auto nie występuje w ogóle jako dostawczak na żadnym z rynków, nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych, w Tajlandii, bo tam też jest sprzedawane, w Chinach czy w Japonii. Jest tylko osobówką i to luksusową. Natomiast jeżeli chodzi o wymiary, też możemy śmiało porównać go do klasy V Mercedesa i to tej długiej, bo jest zaledwie o centymetr krótszy od niej. Jeżeli chodzi o szerokość, to jest 4 cm węższy niż V-klasa, a na wysokość o 4,5 cm wyższy. I to powoduje, że jak stajecie czy to z przodu jego, czy z tyłu, to macie wrażenie, że jest węższy niż V-klasa. Ale to dobrze, bo jak wiadomo, wąski w pasie, dobrze. Co do designu, to rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy na początku, może budzić kontrowersje. Jednym się będzie podobał, drugim nie, ale szczegóły i takie pewne detale naprawdę ma fajne. Jak choćby ta listwa świetlna i te lampy, które są połączone ze sobą. Jak ten napis Lexus. Jak to, że wycieraczkę z tyłu wkomponowano ładnie, tak jak w RX-ie, w ten górny spoiler i jest ładnie ukryta. Nie burzy tutaj stylistyki tego tyłu. Zrezygnowano z jakiejkolwiek formy końcówek układu wydechowego i bardzo dobrze, bo to dzięki temu też mamy tutaj czyste linie. Nie ma czego tutaj podkreślać rurami wydechowymi i końcówkami, ponieważ ta wersja to tylko 350H. Na innych rynkach występują jeszcze element 500H z dokładnie tym samym układem napędowym, który jest w RX-ie 500H. Jeżeli nie wiecie, jak to jeździ, nie wiecie, ile to ma koni, to się możecie dowiedzieć, klikając sobie tutaj w ten materiał i oglądając Lexusa RX 500H. 350 znana już też między innymi właśnie z NX-a i z RX-a 350H, czyli układ hybrydowy, gdzie podstawą jest silnik 2,5 litra wolno ssący o mocy 190 koni mechanicznych. Ale oprócz tych 190 koni mechanicznych ze spalinowego silnika mamy tutaj chyba 182 konie mechaniczne pochodzące z silnika elektrycznego i oprócz tego jest jeszcze jeden silnik elektryczny tam przy tylnej osi, który ma 50 kilka koni mechanicznych. Wszystkie te silniki razem mają 420 koni, ponad 420 koni i jeszcze oprócz tego mają ponad 600 Nm. No niestety, tak to nie działa w przypadku hybryd. Moc systemowa się liczy, a ta tutaj to 250 koni mechanicznych przy napędzie na 4 koła oraz ze skrzynią ECVT, czyli cały napęd taki, jak znamy z tego wspomnianego RX-a i NX-a 350H. Jedna rzecz, która świadczy o tym, że ten samochód jest zbudowany na ES-ie. Zobaczcie, jak daleko jest tutaj od przodu samochodu do fotela kierowcy. Ten fotel jest tutaj. To jest raz, dwa, ponad 2 metry. I to jest dokładnie ta różnica pomiędzy na przykład V-klasą i LM-em. Zbudowany na płycie osobowej, więc trzeba było tę kabinę przesunąć do tyłu. Tutaj zobaczcie z tej perspektywy, jak długie jest podszybie. To podszybie tutaj zaczyna się, w tym miejscu, a kierownica jest dopiero tutaj, w tym miejscu. Wyjątkowo zaczynamy wnętrze nie od bagażnika, tylko od tego.
My mamy wersję 7-osobową, a w zasadzie 6,5-osobową, do tego przejdziemy później. Występuje to auto, jak pewnie wiecie, również w wersji takiej biznesowej, która jest niemal jak biznes klasa albo w zasadzie pierwsza klasa w private jetach w lotnictwie. Tu jest niewiele gorzej tak naprawdę, ponieważ jak wskoczycie sobie do środka i teraz te fotele macie maksymalnie odsunięte, no to możecie sobie z nimi robić w zasadzie wszystko, czyli i pochylać oparcie, oczywiście elektrycznie, bo wszystkim sterujecie sobie, o tutaj, z tego poziomu. Zobaczcie, jak nisko opuszcza się oparcie do pozycji leżącej. Jak Wam niewygodnie, to jeszcze możecie sobie ten zagłówek podnieść, o proszę bardzo, już ręcznie, a nie elektrycznie, tam położyć sobie jakąś poduszeczkę, ale to jeszcze nie wszystko, bo macie też podnóżki i podnóżki też się wysuwają. O, to jest maks, na jaki go podniesiecie, ale pokażcie mi pierwsze lepsze BMW serii 7, Maybacha jakiegokolwiek, albo Audi A8 czy S8, w którym możecie znaleźć taką pozycję leżącą. Po prostu leżę. Teraz jednym przyciskiem mogę wrócić do pozycji siedzącej, takiej naturalnej w fotelu. Tutaj mam wentylację tego fotela, mam ogrzewanie tego fotela, mam jeszcze takiego smartfona, każdy z pasażerów siedzących z tyłu ma swojego, niezależnego i można tutaj sobie sterować klimatyzacją, bo oczywiście jest niezależna. Oprócz tego tą klimatyzacją możecie, jak nie chcecie wypinać sobie pilota, sterować też tutaj z tego górnego panelu. Ale nie tylko o klimatyzację chodzi, bo chodzi o światełka, o dźwięk, o fotele, które mają tutaj również funkcję masażu, więc wybieracie tylko, który fotel ma być masowany i w jaki sposób. Można z tej pozycji też regulować fotel. Jeżeli nie odpowiadają Wam przyciski tutaj, to bierzecie sobie smartfonika i sobie sterujecie fotelem. Przesuwacie go do przodu, przesuwacie go sobie do tyłu, robicie dokładnie wszystko to, co tutaj. Też macie pewne zapamiętane pozycje. Jeżeli macie swoje ulubione, to sobie wprowadzacie pierwszą, drugą, set i macie dwie takie dobrane do swoich potrzeb. Komfort też macie sterowanie oczywiście wentylacją i ogrzewaniem stąd, albo relaksem, czyli te wspomniane masaże. Osłony w drzwiach. Widzieliście kiedyś w jakimkolwiek vanie tego typu tak ładnie zrobione osłony w drzwiach? Możecie też sobie je przyciskiem otworzyć. Wcale nie musicie tego robić z pilota. Więc tak jakby zdublowano to po to, żeby ktoś, kto się nie łapie w smartfonach, mógł sobie obsłużyć to manualnie, a jeżeli ktoś woli to robić z smartfona, śmiało może sobie korzystać po prostu z tego. Nawet jest szyba tutaj otwierana, co już w ogóle się nie zdarza w tego typu samochodach, a przynajmniej jest bardzo, bardzo rzadkie. Osłony macie też tutaj w dachu. I również sobie sterujecie nimi tutaj przyciskami, które są w dachu. Stąd też możecie sterować sobie otwieraniem drzwi. Oczywiście możecie to zrobić tradycyjnie klamką, ale jeżeli nie lubicie się bawić klamkami, bo zależnie od tego, w którą stronę ją pociągniecie, to się albo otwierają, albo zamykają, to możecie sobie to robić przyciskami. I zobaczcie, roletami w bocznych szybach można sterować nie tylko stąd i nie tylko z pilota, ale jeszcze tutaj znalazł się trzeci przycisk. O, proszę bardzo, zjeżdżają w dół i to nie tylko to z tej strony, ale także ta z tyłu. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać. Tutaj mamy dźwięk, wszystkie fotele. Włączymy i tutaj otwiera nam się. Przepraszam, czy mogę prosić kierowcę o przyciszenie? No i tutaj na tym ekraniku 14-calowym możecie sobie odtwarzać filmy. Jakie filmy? A na przykład takie z urządzenia dowolnego podłączonego przez HDMI. Ewentualnie możecie grać sobie na konsoli. Jak tu podepniecie konsolę, tutaj jej zasilanie, a tutaj przez HDMI, to normalnie dzieciory mogą z tyłu jechać i sobie pykać na przykład na Xboxie czy na PlayStation. Tu, skoro już jesteśmy przy konsoli centralnej, jest jeszcze schoweczek, są nawiewy, oprócz tych nawiewów są nawiewy również tutaj, żeby Wam stópki nie zmarzły, no i są nawiewy tutaj, żeby Wam czółko nie zmarzło. Wszystkiego jest tutaj w brud. Tu haczyki do wieszania. To jest obite skórką. Tu jest obite skórką. Jakość wykończenia? Powiem Wam szczerze. Najlepsza ze współcześnie produkowanych Lexusów i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Zobaczcie, nawet jak tutaj zrobiono pod szybie. Prawdziwa skóra z pięknym przeszyciem. To alkantarka albo nawet zamsz. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był zamsz. Seryjnie Mark Levinson, który ma 21 głośników w całym aucie. Tu jest nawet mięciutko i przyjemnie. Tutaj na jakąś buteleczkę. Tutaj dodatkowy cup holder przy Waszym fotelu. Jeszcze więcej chcecie? Proszę bardzo.
cyk, cyk. Mały, bo mały, ale dokładnie taki, jak macie w samolotach, jak lecicie pierwszą klasą czy biznes klasą, tylko tam są jeszcze odchylane. Mały, bo mały, ale naprawdę fajny. Tu kolejny cup holder, sprytnie ukryty w takim odchylanym w podłokietniku miejscu. No powiem Wam, że można byłoby tu spędzić godzinę opowiadając, co ten samochód ma. Krócej i łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie ma, bo takich rzeczy nie spotyka się nawet w tych najbardziej luksusowych limuzynach segmentu F. Ale żeby nie było tak różowo, to teraz pokażę Wam trzeci rząd siedzeń. I pokażę Wam go 2 razy. Pierwszy raz teraz przy takim ułożeniu, jak ja sobie siedzę tutaj jak król, to zobaczycie, ile tam jest miejsca. Żeby wejść do tyłu, trzeba tu wajchę pociągnąć i wtedy nam cały fotel się ładnie, przesuwa. No teraz to wiadomo, że mam dużo miejsca, nie? Prawie tyle, co z przodu. No ale weszliście do środka i teraz musicie ten fotel przesunąć do siebie. To macie 2 opcje. Raz jak tak zrobicie, to niestety się zablokuje i dalej nie przesuniecie. Musicie zrobić to tym przyciskiem. Tyle, że cały czas musicie go trzymać. Niemniej jedzie naprawdę dosyć szybko jak na elektrykę. Druga opcja jest taka, że jak on się znajduje w tej pozycji, to możecie zrobić tak, że tu złapiecie i go przesuniecie szybciej. Jest zrobione. I zobaczcie, tam ten pasażer może sobie w tak wygodnej pozycji siedzieć, a ja nadal mam dużo miejsca, naprawdę sporo miejsca na nogi, jak na trzeci rząd. Mogę sobie jeszcze pochylić to oparcie i siedzę sobie naprawdę dosyć wygodnie. Zakładając, że ten pasażer przede mną będzie siedział i będzie miał ciut mniej miejsca, no to ja tutaj naprawdę mam go mnóstwo. W dodatku mogę sobie tę kanapę przesuwać i to aż o tyle. No teraz nie jest mi wygodnie. Jak gdzieś macie podjechać w 6 osób, w 6, mówię celowo 6, bo auto jest 7-osobowe, ale zobaczcie, jak tutaj wygląda to trzecie środkowe miejsce. Składa się tak naprawdę z podłokietników i takiego tandetnego, brzydkiego, dziwnie zamocowanego zagłówka. Więc traktujmy zdecydowanie to auto jako 6-osobowe, a nie 7-osobowe. Ten fotel, no nie wyobrażam sobie. Ale teraz tak. Przy tak komfortowo ustawionych tych 6 wszystkich fotelach, tam nie ma w ogóle bagażnika. Zobaczcie, to jest dystans dzielący szybę od tylnego zagłówka. I mnie teraz interesuje co innego. Czy 4 osoby siedzące tutaj z tyłu będą w stanie przesunąć się do przodu na tyle, żeby i komfortowo jechać, i żeby tam z tyłu weszły jakieś walizki. Więc kolejny eksperyment. I to jest to, o czym mówiłem, czyli 2 razy będziemy ustawiali te wszystkie fotele. To teraz robimy tak. Najpierw siadam z przodu. Dobra, siedzę wygodnie, jest ok, tak mogę jechać dłuższy dystans. No powiedzmy, że powinno być tak jak w SUV-ie. No to jest miejsca dosyć na kolana. Tutaj nieco mi na stopy przeszkadza to, że mam ten schodek w tym miejscu, no ale powiedzmy, że mogę je trzymać w ten sposób, tak. No dam radę. Do pełni szczęścia, dobra, przesunę go, dobra. To jest naprawdę komfortowa pozycja do jazdy, dłuższej jazdy. Teraz, żeby tamtego fotela nie przestawić, to muszę wejść tutaj, tak. I ten fotel ustawić, Tu powiedzmy będą już jechały dzieci, więc mogą mieć nieco mniej miejsca na nogi. Powiedzmy tyle. Moje wchodzą idealnie, ale dzieciak jak ma tam 1,50 m, 1,60 m, to jeszcze będzie miał tutaj naprawdę mnóstwo miejsca. Żeby nie ubrudzić sobie paluszka też jak się otwiera bagażnik tutaj, który jest usyfiony brudem z zimy, z deszczu, z błota, ze śniegu, ze wszystkiego, to tutaj też tylko dla zachowania czystości i higieny strykacie i otwieracie. No i niestety w bagażniku nie ma tutaj tyle miejsca, ile jest w V-klasie przy 7 rozłożonych fotelach. Przepraszam, przy 6. Na szczęście 2 takie duże walizki powinny wejść w ten sposób. Chociaż też, żeby to zrobić, to będziemy jeszcze musieli delikatnie wyprostować te oparcia. I teraz proszę bardzo. Teraz mamy miejsce na 2 duże walizy. Zamknęło się, zamknęło się. Ale trzeba zdać sobie sprawę z tego też i uczciwie to powiedzieć, że dzisiaj nawet SUV-y, które mają po 5,20, 5,30, takie jak BMW X7 czy Mercedes GLS i mają 7 miejsc,
to nie mają tych miejsc tak komfortowych jak tutaj, a już na pewno nie zmieścicie wówczas, jak rozłożycie wszystkie 7 miejsc, 2 dużych walizek, bo tam miejsca na bagaż pozostaje o tyle, na 2 kosmetyczki. Natomiast gdybyście się nie pakowali w duże walizki, tylko w miękkie torby, to tutaj jest mnóstwo przestrzeni, którą spokojnie zagospodarujecie, bo i pod fotelami jest na przykład jej mnóstwo i tam można upchać graty. Tutaj są dosyć pojemne te schowki, możecie to na przykład sobie wywalić i śmiało wchodzi Wam tutaj plecak. Tu nawet są jakaś jest taka półeczka, to nie wiem akurat na co. Tam jest koło zapasowe, a to koło zapasowe to nie wiem po co w tym samochodzie. Znaczy to dojazdowe jest w ogóle, natomiast jak też je usuniecie na przykład, to śmiało będziecie mogli tam zagospodarować tę przestrzeń jakimiś ciuchami, lżejszymi rzeczami. Natomiast ciekaw jestem, jak to koło stąd w ogóle się wyjmuje, bo to jest jakiś... nie, no wchodzi... No to jest gitarka przemyślane, powiem Wam. Mimo że to jest szyna przecież, więc to jest sztywne, to jeszcze udało im się wepchać tam koło dojazdowe. Fajnym pokrowców, żeby niczego nie porysowało. Wow! I tutaj z tyłu macie kolejne gniazdo, tym razem już zobaczcie, taką typową świnkę, do której możecie podłączyć nawet jakiś czajnik, czy jakieś inne urządzenie elektryczne o mocy do 1,5 kW, czyli do 1500 W. Fajne jest to, że i z bagażnika można też obsługiwać na przykład te fotele. Przesuwać je, a jak je się składa? No właśnie, dlatego wolelibyśmy, żeby one spoczywały tutaj pod podłogą. Niestety czegoś takiego Lexus nie opracował. Żeby złożyć te fotele, musicie przesunąć maksymalnie do tyłu. Potem musicie to złożyć. Najlepiej zagłówek również. A następnie pociągnąć za to. Dać go do boku. I jak jest już u boku, to jeszcze musicie, tu otworzyć takie gniazdo i wpiąć go, ten fotel tutaj. Czyli tak jak między innymi było i jest nadal w Land Cruiserach. I to samo z tym tutaj. To jest takie pośrednie rozwiązanie, bo tak jak powiedziałem, wolałbym zdecydowanie, żeby tę przestrzeń z tyłu tutaj zagospodarowano w taki sposób, że te fotele będą się chowały pod podłogą bagażnika. Ale z drugiej strony, jak z V-klasy trzeba było wyciągnąć ten trzeci rząd siedzeń, no to była jedna wielka mordęga i udręka w tym odcinku, który Wam pokazywałem z V-klasą, możecie sobie obejrzeć. Te fotele są lewsko ciężkie, trudno się je tam wymontowywuje. Tutaj przynajmniej można to raz, dwa, trzy założyć do boków i wtedy macie do 1000 litrów pojemności bagażnika. Drzwi mają automatyczne dociąganie. Jak ich nie zatrzaśniecie dobrze, to i tak sobie same dociągną. Przypomina Wam to coś, nie? Tak, ten ekran już dokładnie taki jak w nowych NX-ach i w nowych RX-ach, więc nad jego funkcjonalnościami nie będziemy się rozwodzili. Jest dużo lepiej niż w przypadku dotychczasowych systemów multimedialnych Lexusa. Tu panel klimatyzacji, którym bardzo prosto, łatwo się celuje. On cały czas jest widoczny, chyba że włączycie sobie mapę, wtedy możecie go schować, ale możecie go też wysunąć. Nawet jak włączacie sobie ogrzewanie czy wentylację przednich foteli, to robicie to przyciskami, które są cały czas widoczne. Można otworzyć sobie szerzej szybko klimatyzację. Działa to naprawdę szybko, działa to naprawdę dobrze i jest sprawne. Nawet te wbudowane mapy, które są tutaj nawigacji, one regularnie same się aktualizują z OTA, czyli over the air, nie trzeba jechać do serwisu i są bardzo aktualne, bo nawet jak tutaj wokół Grodziska wybudowano i otwarto obwodnicę, to dosłownie po tygodniu ta obwodnica była już tutaj wpisana w system, więc działa to bardzo sprawnie. Jakość wykonania, no tak jak wspomniałem, siedząc tam z tyłu, obecnie jeden z najlepiej wykonanych Lexusów, nie wiem czy nie najlepiej, nawet lepiej niż LS. I to jest to połacie, o którym Wam wspominałem, będąc na zewnątrz i mówiąc, jak daleko tutaj jest do przodu samochodu. Wracając do multimediów, zegary są zupełnie nowe, można je sobie oczywiście wedle własnych upodobań poustawiać, tutaj coś pozmieniać na nich. Teraz mi się wyświetliło na head-upie, bo tutaj mamy ten system też, który jest w NX-ach i w RX-ach. Jak mamy head-up, to mamy jednocześnie, jak naciśniemy sobie ten przycisk, to mamy to, co sobie zaprogramowaliśmy pod tymi przyciskami. Teraz mamy display, proszę, i mogę sobie właśnie zmieniać licznik. Widzicie, jak to wygląda, jakie jest spalanie, jakie są inne parametry.
samochodu. Drewienko, naturalne, prawdziwe. To wszystko wyłożone skórą, nawet ten element. Podoba mi się to, że nie ma tutaj tego modnego piano, tylko właśnie jest taka skóreczka. Piano są jedynie te podstawowe przyciski tutaj. Świetnie rozwiązany schowek w podłokietniku, który otwiera się na dwie strony. Ma do niego dostęp i pasażer, i kierowca. Tutaj gniazdo USB-C, gniazdo HDMI, też jedno do podłączenia. Szkoda, że tu nie ma żadnej półeczki, tylko to jest taki bardzo szeroki tunel środkowy. Niemniej poczucie jest takie bardziej, jakbym zdecydowanie siedział w luksusowym SUV-ie, czyli właśnie na przykład w takim RX-ie, niż w jakimkolwiek innym vanie. Zapomnijcie w ogóle słowa van, bo do tego samochodu ono nie pasuje. A, jeszcze schoweczka Wam nie pokazałem, bo jest tutaj schoweczek. Ma dwa gniazda USB-C i ma ładowarkę indukcyjną i jeszcze jakieś tutaj graty małe możecie sobie położyć. Nie mam też takiego poczucia jak w V-ce, że to jest gigantyczne auto. Owszem, ma prawie 5 metrów 20 cm długości, jest szerokie, jest wysokie, ale jak siedzę za jego kierownicą, to mam wrażenie, że jest nieco mniejsze niż wskazywałyby na to parametry. Po prostu łatwiej się nim dzięki temu manewruje. Zawieszenie AVS, czyli już aktywne. Aktywuje się, znaczy jego twardość jest zależna od tego, czy jedziecie w eko, czy jedziecie w komforcie. I jak jedziemy po takiej drodze, to owszem, słychać jedynie opony, które przejeżdżają przez te łączenia, ale komfort jest absurdalnie wręcz wysoki. Mam takie wrażenie, jak on by był na pneumatyce i jakby pracowały tylko koła na zawieszeniu, a cała buda jakby jechała w jednym położeniu. No wow! W codziennym takim użytkowaniu po mieście czy wokół miasta z niskimi prędkościami do 70-80 km na godzinę ten układ hybrydowy idealnie się sprawdza. Na początku jak startujecie, czujecie ten wysoki moment i moc silnika elektrycznego. Benzyniak jak się załączy, no to nie czujecie i nie słyszycie jego momentu załączenia się. Musicie naprawdę głębiej gdzieś tam depnąć ten pedał gazu w podłogę, żebyście usłyszeli, że to jest hybryda i ten silnik zaczyna tam faktycznie pod maską pracować. I teraz pomimo tego, że jedziemy w trybie eko, to rzeczywiście każde dotknięcie pedału gazu i czujecie te newtonometry pochodzące z elektryka. I przy takim normalnym przyspieszaniu w ogóle nie macie świadomości, że tam jest jakiś silnik spalinowy, który też odpowiada za napędzanie tego samochodu. Nim się jedzie po prostu luksusowo i komfortowo. Te prędkości 60, 70, 80 km na godzinę, no rozleniwia się człowiek. Jakby płyną żaglówką. Za to wyciszenie też odpowiadają tutaj dwie rzeczy. Wszystkie szyby są dźwiękoszczelne, czyli podwójnie klejone. O, widać to tutaj doskonale. Wy nie zobaczycie, ale jest podwójnie klejona. Tylne również, te boczne także, a dodatkowo auto ma system noise cancelling, czyli zamienia ten hałas z zewnątrz poprzez zmianę częstotliwości w ciszę. Tak mówiąc w dużym skrócie, nie wiem jak to działa, to jest fizyka kwantowa dla mnie, ale ponoć na podobnej zasadzie jak słuchawki te, które zakładacie w samolocie na uszy i rzeczywiście lepiej w nich słyszycie dźwięk, czyli to, co wydobywa się ze słuchawek, niż jakiekolwiek hałasy na pokładzie samolotu czy spoza samolotu. Natomiast niestety ten Active Noise Cancelling nie działa tak skutecznie jak w tych słuchawkach, no bo ten element nie przylega Wam do uszu jak te słuchawki. I na przykład słychać to doskonale. I akurat ten element tutaj mnie drażni, bo jest niespójny z całym samochodem, z całą ciszą. Jak jedziecie stabilnie, to jest tutaj jak w kościele podczas COVID-u, jak w konfesjonale w kościele podczas COVID-u. Absolutna cisza, jak makiem zasiał, ale tylko jak wbijacie mocniej pedał gazu, to ten silnik się odzywa. Nie wiem, dlaczego siedzę 2 metry od przedniego zderzaka. Mam tutaj silnik, który jest 4-cylindrowcem, a nie 12 wielką i długą, która by mi tutaj do kolan sięgała i zabrakło tam fantazji, finezji, a przede wszystkim, nie wiem, pieniędzy, czy w ogóle zabrakło wygłuszenia w magazynach, że nie wyłożono nim porządnie tej grodzi oddzielającej silnik od wnętrza pojazdu. Bo to jest tylko kwestia tego. Ja rozumiem, znam działanie i zasady działania skrzyni ECVT i jestem do tego przyzwyczajony jako właściciel i posiadacz NX-a 450H i jako człowiek, który kiedyś miał RAV4 w domu i generalnie jeździ Toyotami i Lexusami. Jestem naprawdę do tego przyzwyczajony. Tylko nie rozumiem, jak w aucie tej klasy, które ma takie materiały, które tak izoluje cudownie od świata zewnętrznego, można było...
To, co jest natomiast fajne, to on teraz na przykład sam hamuje. Nie zatrzyma się niestety do końca sam, ale tutaj już system rekuperacji i hamowania współpracuje z aktywnym tempomatem. Co oznacza, że jak nie ma przeszkody przed Wami, to samochód po zdjęciu nogi z pedału gazu swobodnie się toczy. Ale jak tylko zobaczy jakieś auto przed Wami, albo wie, że jest rondo, albo ograniczenie prędkości, to on automatycznie zacznie hamować i redukować prędkość, a wtedy też oczywiście odzyskuje energię. Teraz zobaczcie, zdejmuje nogę z pedału gazu i powolutku wytraca prędkość. Ponieważ nie widzi przeszkody przed sobą, a przynajmniej jak ta przeszkoda jest, to nie jedzie wolniej od nas. A teraz zbliżamy się do ronda i widzicie, jak ta wskazóweczka nisko schodzi, czyli charge sobie doładowuje, bo hamuje, ale już wie, że jesteśmy na rondzie, i że to rondo przejechaliśmy i automatycznie wskazóweczka wchodzi praktycznie na zero. Bardzo sprytny i fajny system. Szczerze mówiąc, jak z pół roku temu usłyszałem, że to auto w Europie będzie dostępne tylko z silnikiem 350H, znaczy z napędem 350H, to nie wróżyłem mu sukcesów. Bałem się jednego, że ten napęd, owszem, w NX-ie i w RX-ie dają sobie radę, czyli w SUV-ach segmentu D i E, ale tutaj mamy dużo większe i cięższe auto. No więc już wiecie, do czego dążę. Obawiałem się, że będzie tutaj po prostu będzie jechał, jakby ciągnął za sobą kotwicę. Ale naprawdę jest zaskakująco dynamiczny, a śmiało mogę powiedzieć, że wystarczająco dynamiczny jak na samochód tej klasy. I wyprzedzanie, na przykład tak jak Cyk teraz, to jest dla niego żaden problem. Problem jedynie dla Waszych uszu. Ale jak się zdejmie nogę z pedału gazu, to potem jest super. Celowo mam ustawiony ten ekran, żebyście cały czas widzieli, jakie to jest mniej więcej zużycie paliwa od momentu, kiedy wyjechaliśmy z chaty, czy tam chwilę później jeszcze raz go zresetowałem, jak już był płynny ruch, jak już zjechaliśmy z płyt. Było parę przyspieszeń, to jest jazda taka do 100 na godzinę, wyprzedziliśmy tira, jechaliśmy gdzieś tam przez ronda, trochę hamowań, przyspieszeń. 6,5 litra. Zaje fajny wynik jak na samochód tak duży, o takich gabarytach, tak ciężki, tak przestronny. I z moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście przy takiej normalnej, spokojnej, codziennej jeździe to będzie mniej więcej taki wynik 6,5-7 litrów. Miasto trochę pod miastem. Zimą powiedzmy 7,5, latem 6,5, średnia roczna 7 litrów. A teraz zobaczymy, jakie to będzie zużycie, jak pojedziemy sobie ekspresówką stabilną prędkością 120-130 na godzinę. W V-klasie czy w jakimkolwiek innym vanie przy tych prędkościach jest już po prostu dosyć głośno, głównie od hałasującego pod maską diesla, bo te samochody głównie w dieslach występują. To jest raz, a dwa właśnie od szumów powietrza. No i też prowadzenie. No to jest dokładnie tak, jakbym jechał SUV-em, czy to RX-em, czy to NX-em. W ogóle nie mam poczucia, że prowadzę vana. Pod tym względem akurat V-klasa i Volkswageny Multivany zawsze też były naprawdę dobre. Je też się prowadziło przyzwoicie, ale absolutnie nie aż tak dobrze i tak blisko tych odczuć, jakie daje samochód osobowy. Zawsze mam problem, jakie radio Wam włączyć, żeby posłuchać muzyki. Jak Maryja, powiecie, że oszalał. Jak Trójkę, to powiecie, że pisowiec. Jak RMF, to że popu słucha. Jak Rocka, to co to za rok? Dobra, spalanie szybko Wam pokażę. Uwaga, uwaga, 7,4 litra. I to jest to, o czym mówię, jak osobówką. Może to. Daje radę. I samochód w zakrętach, i ten Mark Levinson, choć ze względu na dużą przestrzeń, jaka tutaj panuje, to chyba w tych samochodach bardziej kompaktowych, tak jak NX i RX, gra to lepiej. To teraz sprawdzimy, czy te 250 koni mechanicznych faktycznie zapewnia mu przyspieszenie do setki w 8,7 sekundy. Wrażenie takie subiektywne, organoleptyczne jest takie, że on naprawdę żwawo się zbiera. Pytanie, czy wskazania naszego Dragi to potwierdzą. No zbiera się, powiem Wam, tak nieźle. Od samego dołu. O, już 60. No, proszę bardzo. Jak bliziutko danej fabrycznej. 9,09, 9 sekund 9 setnych. Przypominam, że 8,7 to jest to, co deklaruje Lexus. I niezależnie od wersji, bo wersja jest tylko jedna. Znaczy są dwie. Jest wersja 4-osobowa i 7-osobowa. Ja mówię o tym, że wersja wyposażenia jest jedna. Tak jak go tutaj widzicie, to wszystko jest absolutnie seryjne.
O, teraz czuję, że będzie 9,8. 9,3. Możemy uznać, że Lexus LM350H setę robi w 9 sekund. Ze mną z silnym na pokładzie. A ciekawe w custom co można sobie. Hamulce, zawieszenie ma rear comfort i hamulce ma rear comfort. Czyli, że co, jak? Układ kierowniczy, a też ma rear comfort? Nie. Napęd też jest dla komfortu pasażerów z tyłu. Układ kierowniczy tylko Sport i Normal. Klimatyzacja tylko Normal i Eco. Ale hamulce rear comfort. Jak się czujesz, jak hamuje? Komfortowo? Rear comfort, hamulce. Ale zawieszeniu trzeba oddać, że jest naprawdę świetne. Daje naprawdę dużą pewność przy prowadzeniu przy wyższych prędkościach. Spokojnie można sobie lecieć te 140, 150, a nawet szybciej. Jest po prostu kierowca nad nim panuje, nie musi się nad niczym specjalnie skupiać, ani boczne porywy i podmuchy wiatru nie są straszne, ani czołowe, ani tylne, ani zakręty, nic. A z drugiej strony jest bardzo, bardzo komfortowe. Więc pod względem układu jest z niego dopracowane auto świetnie. Podsumowując, należy zadać sobie pytanie, czy to współczesny, najlepszy van, jaki można kupić w Europie. Jakiego można kupić obecnie w Europie? No więc i tak i nie. Jeżeli zależy Wam na przestronności, czyli przewiezieniu 7 osób i jeszcze bagaży, to są lepsze. Natomiast jeżeli zależy Wam na innych walorach, przede wszystkim na tym, żeby było komfortowo, żeby było cicho, żeby auto prowadziło się jak osobówka, żeby oferowało tyle atrakcji z tyłu, łącznie z masażami, z wentylami, z roletkami w oknach, jeżeli chodzi o jakość wykonania, użytych do tego materiałów, multimedia, wszystko to naraz, to absolutnie nie. Absolutnie nie ma innego lepszego vana na rynku. Dlatego tego auta moim zdaniem w ogóle nie należy rozpatrywać jako vana, takiego typowego, jak wspomniana V-klasa wielokrotnie, czy jak multivan, czy jakikolwiek inne auto osobowe zbudowane na płycie dostawczaka. To jest alternatywa bardziej dla SUV-a, 7-osobowego czy 6-osobowego SUV-a. Jeżeli mielibyście 6 paczek wydawać na jakieś auto z segmentu premium, które teoretycznie ma 6 miejsc czy 7 miejsc, to uważam, że dużo lepiej kupić takiego LM-a, bo w nim te 6 osób będzie czuło się zdecydowanie bardziej komfortowo, będzie miało więcej miejsca na bagaże, a będzie miało też dużo więcej rzeczy umilających po prostu podróż. Więc LM zdecydowanie na tak.